Spójrzcie na ten blask. Widzicie, jak światło załamuje się na tych drobnych postaciach wchodzących do świątyni? To nie jest zwykłe 2 euro, które dostajecie jako resztę w niemieckim markecie. To, co trzymam w ręku, to małe dzieło sztuki, które pachnie jeszcze świeżością menniczej prasy, a jednocześnie dźwiga ciężar 175 lat walki o wolność. No i ten relief. Spójrzcie tylko pod kątem. Te detale są tak ostre, że niemal czuć pod palcem fakturę papieru tej pierwszej konstytucji. Dzisiaj zabiorę was do Frankfurtu, do roku 1849 i pokażę wam, dlaczego ta moneta z 2024 roku z tym małym znakiem F to coś więcej niż tylko 8,5 grama metalu. Obiecuję wam jedno. Po tym odcinku, sprawdzając portfel, będziecie szukać właśnie tego konkretnego blasku. Mamy przed sobą absolutną nowość w świecie numizmatyki. Niemiecką monetę okolicznościową o nominale 2 euro z 2024 roku. Wybita została dla upamiętnienia 175. rocznicy Konstytucji Paulskirche. To moneta bimetaliczna, serce dzisiejszej strefy euro, ale z bardzo silnym narodowym charakterem. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w Niemczech, a konkretnie w mennicy w Staatliche Münze Baden-Württemberg w Stuttgarcie, o czym mówi nam ta mała literka F pod nogami postaci. Niemcy jako jedyni w Europie mają 5 różnych mennic, ale Stuttgart, no cóż, oni mają tę precyzję we krwi. Ta moneta to prawny środek płatniczy, ale przez swój unikalny wzór większość z nich zamiast do automatów z kawą trafia prosto do klaserów kolekcjonerów na całym świecie. Porozmawmy o mięsie, czyli o tym, co lubimy najbardziej. Dane techniczne. Moneta waży idealne 8,5 grama. Jeśli waży mniej, no to macie problem, bo to może być fałszywka. Ale tutaj wszystko gra. Średnica to standardowe 25,75 mm. Rdzeń to mosiąc niklowy, to ten złoty środek, a zewnętrzny pierścień to miedzionikiel. Co jest w niej genialne? Rand. Jeśli ją obrócicie, zobaczycie napis Einigkeit und Recht und Freiheit. Jedność, sprawiedliwość i wolność. To motto Niemiec, które na tym ząbkowanym rancie wygląda niesamowicie profesjonalnie. Orientacja jest mennicza, czyli góra-góra. Żadnych niespodzianek przy obracaniu. Po prostu czysta, inżynierska robota Bodo Broszata, który zaprojektował ten awers. A teraz skupcie się, bo przechodzimy do detali. Spójrzcie na awers. To, co zrobił projektant, to mistrzostwo świata w kompozycji. Na pierwszym planie mamy kościół Świętego Pawła we Frankfurcie. Widzicie tych malutkich ludzi? To delegaci Zgromadzenia Narodowego. Oni dosłownie wchodzą do monety. A nad nimi 3 kobiece postaci. To alegorie jedności, sprawiedliwości i wolności. Wyglądają jak duchy opiekuńcze unoszące się nad konstytucją, która jest symbolizowana przez dokument i pióro w tle. Zwróćcie uwagę na ten egzemplarz. Widzicie ten połysk? To jest stan AU, czyli niemal menniczy. Są tu tylko minimalne, powierzchowne mikroryski, pewnie odleżenia w worku menniczym. Relief jest tak wysoki i wyraźny, że twarze tych kobiet są niemal czytelne. Rewers to klasyka, mapa Europy, którą zaprojektował Luc Louix. Ale to ten awers, ta głębia perspektywy Kościoła, sprawia, że chce się na nią patrzeć godzinami. Ale dlaczego ta moneta jest tak ważna? Przenieśmy się do marca 1849 roku. To było być albo nie być dla niemieckiej demokracji. W kościele Paulskirche uchwalono pierwszą konstytucję. Chcieli zjednoczonych, wolnych Niemiec. I choć król Prus, Fryderyk Wilhelm IV, pokazał im figę i odrzucił koronę, mówiąc, że nie przyjmie jej z błota, to te idee przetrwały. To właśnie tam, w tym budynku, który widzicie na monecie, narodziły się fundamenty nowoczesnego państwa. Ciekawostka? Ten kościół został zrównany z ziemią w czasie II wojny światowej. Ale Niemcy odbudowali go jako pierwszy budynek we Frankfurcie. Nie domy, nie banki, ale kościół, symbol. I to czuć, kiedy trzyma się tę monetę. To nie jest tylko 2 euro na zakupy.
To hołd dla odwagi ludzi, którzy pierwsi odważyli się marzyć o demokracji. No i teraz pytanie do Was. Czy Wy też zwracacie uwagę na litery mennic pod nominałem? Macie w swoich kolekcjach inne monety z literką F z Stuttgartu? Czy może zbieracie tylko te z Berlina z literką A? A może ta Paulskirche już wpadła Wam w ręce podczas zakupów? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, jak szybko ta emisja rozeszła się po rynku. Patrząc na ten egzemplarz, widzę coś więcej niż bimetaliczny krążek. Widzę historię, która mimo porażki w 1849 roku ostatecznie wygrała. Ten połysk, te ostre detale, to dowód na to, że o historię warto dbać, tak jak o te monety w naszych klaserach. Dziś dziękuję za tą wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 2 euro z 2024 roku, upamiętniające konstytucję Paulskirche, są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.